mnie słychać, bo jestem na zewnątrz. I nie wiem, czy widzicie, może jeszcze nie, ale ogólnie trochę zmieniła nam się okolica. Witam Was dzisiaj z Japonii, z Tokio! W końcu zaczęłam wakacje, skończyłam szkołę, więc czas na wakacje. I witam Was w pierwszym odcinku z Tokio. Ogólnie jak widzicie, ja już jestem ładnie ubrana, wyglądam ładnie. I sobie spaceruję po Tokio, byłam na kolacji. Cześć kochani, tu Dara z przyszłości, która chciała Wam powiedzieć, że filmik z Tokio będzie podzielony na dwie części, czego na początku nie planowałam. Także zapraszam Was do oglądania pierwszej części, a na końcu tego filmiku będzie mały zwiastun, co będzie Was czekało w kolejnej. Ogólnie sama podróż do mojego hotelu minęła mi dość chaotycznie, bo jak przyleciałam na lotnisko w Tokio, to ogólnie nie mogłam połączyć się z internetem. Więc dobrze, że miałam po prostu porobione screenshoty, jak ja muszę dostać się do mojego hotelu, chociaż i tak jeszcze nie w całości. Więc jak wysiadłam z samolotu, przeszłam przez wszystkie odprawy, było wszystko git. Znalazłam pociąg bez większego problemu, kupiłam sobie bilet i pojechałam na stację, miałam jedną przesiadkę, to też bez większego problemu. I potem zaczął się problem, jak wysiadłam, znalazłam mój przystanek autobusowy i nie mogłam ogarnąć za bardzo, jak kupić bilet. Więc zaczęłam chodzić, po prostu pytać ludzi. Wpadłam w międzyczasie na Koreańczyków w kombini i tam sobie chwilę z nimi pogadałam po koreańsku, bo oni po angielsku nic nie umieli. Ja byłam jak, o, jesteście Koreańczykami? Dobra, to lecimy po koreańsku. Juhu, przynajmniej się chociaż z nimi dogadałam. A potem spotkałam jedną panią i ona mi powiedziała po prostu, dobra, jak wejdziesz do autobusu, zapłacisz kierowcy i sobie kupisz bilet, czyli. Więc tak zrobiłam. Potem, jako że dalej nie miałam internetu, bo moja karta SIM była zamówiona do hotelu, a nie na lotnisko. Nie mogłam znaleźć swojego hotelu na początku, więc po prostu zapytałam się kogoś, żeby udostępnili mi na sekundkę, po prostu sprawdzili mi ten adres na mapie i spotkałam mega miłą rodzinę, która mi to sprawdziła. No i potem już bez większych problemów przeszłam sobie do mojego hotelu. I ogólnie jakby mieszkam, mam wykupione łóżko w 8-osobowym pokoju żeńskim. I to jest tak jakby co-living, jest tam 8 pięter, mam na dole saunę i jest ogólnie jakby pokój wspólny, więc ogólnie jakby jest bardzo milutko i ja mam łóżko na górze. Już zdążyłam wziąć prysznic, pomalować się, ubrać się ładnie, więc deszcz mi wszystko psuje. Dobra, to porozmawiajmy sobie teraz trochę o pogodzie, jak już zahaczyłam o ten temat. Ogólnie dużo miałam dzisiaj szczęścia, bo jak sprawdzałam pogodę, to miało być 31 stopni i miało lać cały dzień. Jak przyjechałam, faktycznie było 31 stopni, było duszno, chociaż ja aż tak bardzo tego nie odczułam, za co byłam naprawdę mega wdzięczna. No i nie padało, więc jakby padać zaczęło dosłownie teraz, niecałe 15 minut temu. No bo teraz w Azji mamy już sezon monsunowy, będą deszcze prawie cały czas i zobaczymy, jak ja to przeżyję. Na razie pierwszy dzień w Japonii uznaję za udany. Cześć kochani, witam Was już następnego dnia. Dzisiaj jestem z Soyeon. Hello! Hi. Jesteśmy na Shibuya Station. Zjadłyśmy już jedzonko, zrobiliśmy szybkie zakupy w Don Quijocie, a teraz idziemy na Shibuya Crossing, a potem mały shopping na Harajuku. Więc uwaga, za 3, 2, 1, transition na Shibuya Crossing. Let's go! Is it going to rain today? I hope not. I didn't bring my umbrella. Neither do I. Let's go! Now, Harajuku. Let's go. There we go. Sayonara. 나온 귀엽다. Hi guys, we're back. So we're in Harajuku district and now we're going for shopping. So I'll show you some of the pretty clothes, and if I buy something I'll also show you. So like, stay tuned. Stay tuned. Pardon? No, I'm not a big fan of that. Why? Hi! You look so cute with your camera. I love it. Dzisiaj dzień trzeci mojej wizyty w Japonii. Dzisiaj jestem z dziewczynami
w Yokohamie i właśnie idziemy na jedzonko. Zdążyłam już zjeść szybkiego pończucha z Yuką, napiłam się mojej pierwszej matchy tego dnia. Girls, do you wanna say hi to my friends and family? What was that? Cześć! 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 Ja. Więc idziemy na jedzonko. Yes? Yay! So Ika, what did you order? I ordered vegetable curry with, what was it? Quinoa rice. Quinoa rice. Nice. It's time to eat. Itadakimasu. Ah, what was that? Smacznego. Dobra kochani, więc my jesteśmy po jedzeniu. Teraz idziemy z dziewczynami do tak zwanego domu towarowego, który kiedyś był właśnie głównie domem towarowym. Nazywa się jakby The Warehouse i jest on zbudowany z czerwonej cegły. To właśnie jest bardzo ciekawe, bo to jest zdecydowanie europejski styl, który średnio wpasowuje się tutaj w klimat, ale zapytałam się dziewczyn, dlaczego tak jest. I one mi opowiedziały, że kiedy Japonia dopiero co otwierała się na nowe kraje i tak dalej, to właśnie Yokohama było jednym z miejsc, gdzie Amerykanie wkroczyli i jakby dział się handel międzynarodowy. Więc w tym porcie i w tym właśnie domu towarowym głównie były sprzedawane importowane produkty. Tak, importowane produkty. Obecnie znajduje się tam po prostu galeria handlowa, ale idziemy ją sobie zobaczyć, ponieważ jest to dość ciekawe miejsce właśnie pod względem tej historii, że to jest taki trademark, że właśnie Japonia zaczęła się otwierać właśnie na handel międzynarodowy. Tam idziemy, właśnie tam. O, tam idziemy. Właśnie napotkałyśmy taki super oto automat z japońską herbatką. Bawi mnie ten napis, że to jest napisane, że to jest herbata. Są różnego rodzaju herbaty, ale to nie wygląda jak papieros. Zobaczcie kochani, znalazłam nawet nasz polski Bolesławiec. Uwaga, zapraszam Was na kolejny punkt na naszej mapie. Jesteśmy właśnie w Chinatown. Chodzimy do Chinatown i będziemy tutaj też troszeczkę sobie chodzić. Zobaczymy, co jest fajnego. Więc wróciłyśmy już z Chinatown. Mamy małą przerwę, będziemy zaraz sobie szukać czegoś na kolację. I ogólnie wrażenia są takie, że było naprawdę dużo ludzi, ale to dlatego, że dzisiaj jest sobota, więc nie spodziewałam się, że może być inaczej. Tak jak widzieliście na nagraniach, bardzo dużo restauracji, bardzo dużo różnego rodzaju słodkości, jakiejś milk tea i w ogóle. I co mnie jakby zaskoczyło, bo nigdy w innym Chinatown tak nie było, było bardzo dużo fortune tellers, że tam wszyscy nagabywali, że no chodź tu, poczytamy Ci z dłoni i w ogóle, więc to było mega ciekawe. Tego się nie spodziewałam. Ale za to właśnie było bardzo mało takich sklepików. Weszłam do kilku, ale w sumie niczego ciekawego nie znalazłam. Nasza następna stacja, kolacja. Kochani, poszliśmy sobie do Purikury i oto co nam z tego wyszło. Wyszło mega cutaśnie, jest mega słodkie.
Będę miała super pamiątkę po dzisiejszym wieczorze w całym z dziewczynami tak właściwie, więc